Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy inny filmik, nie będzie muchy. Coś Wam opowiem o nawijarkach. Lubię nawijarki, zbieram nawijarki. Coś Wam opowiem o nawijarkach, w których jest regulacja naciągu nici, o markowych nawijarkach. Także jak widzicie, parę tego mam, tylko tej jednej najnowszego modelu Luna nie używałem osobiście. Wszystkie te nawijarki pochodzą z moich prywatnych zbiorów, także żadna firma tu nic nie robiła, typu podeślemy Ci coś, a Ty powiedz nam coś do innych, coś miłego, żeby nam się to może lepiej sprzedawało. Powiem, co myślę o tych nawijarkach. Będą na pewno plusy, będą minusy, także mam nadzieję, że będzie to dla Was fajny filmik. Zapraszam do komentowania po oglądnięciu całości, także zaczynajmy, tak? Przede wszystkim te nawijarki z regulacją naciągu możemy podzielić na dwa rodzaje, tak? Gdzie mamy jakąś regulację w postaci pokrętła, czy w postaci takiego pokrętła gdzieś tam z boku szpuli, bądź to jest akurat amerykański Ride. Tu jest duński Smhaen, ciężka nazwa do wymówienia swoją drogą nawet dla Duńczyków. Pokrętło jest tutaj, gwint jest z dwóch stron. Tu jest jakiś, że tak powiem, taki tańszy Stonfo. I są jeszcze nawijarki. Tu mamy też Stonfo, jakiś taki klasyczny i szwajcarski Petitien, gdzie regulacja jest w postaci przesuwnego jakiegoś pierścienia, tak? Czy tutaj. I ten opór na nici sobie dostosowujemy, tak? Także można powiedzieć, albo jest jakieś pokrętło, albo jest coś do przesuwania. Te z tym pokrętłem są dokładniejsze, według mnie. I to jest tak, od czego zaczniemy, tak? Pierwsze może omówimy amerykańskie rajty. Oto była pierwsza moja nawijarka z regulacją naciągu. Dokładnie standarda kupiłem w 2009 roku. Dzisiaj sobie to sprawdziłem. Gdzieś przez eBaya kupę lat temu. To wtedy chyba było praktycznie nieosiągalne w Polsce. Ale mogę się mylić. Dawne czasy, tak. I to jest tak standard, fajny uniwersalny model. Używam go to praktycznie w standardowych jakichś moich much, jakieś streamerki jak robię, pstrągowe, jakieś mokre muchy, jakieś tam mikrodżygi dla spinningistów. Fajnie mi leży w dłoni, tak? Jest jakby spasowana do mojej dłoni, bym powiedział. Zresztą nawijarkę musimy dopasować do dłoni, bo są nawijarki większe i są nawijarki mniejsze, tak? Ktoś ma dużą dłoń, ktoś ma mniejszą dłoń, także to też jest taka rzecz, która warto na to zwrócić uwagę. I tak, jest krótsza wersja shorty. To jest fajna nawijarka do malutkich much. Jak robimy malutkie muchy typu suche muchy, nimfki, coś na lipienia, tak? Pracujemy, jak widzicie, bardzo blisko haczyka. Także to jest fajne. Ta regulacja jest naprawdę dokładna w rajcie i ona mi fajnie leży. Czyli do cienkich nitek bardzo pasuje. Dodatkowo rurka jest ceramiczna, czyli wszelkie nitki typu GSP, nanosilki i inne nici. Różne marki mają pod różnymi nazwami, także pasują do właśnie tych nawijarek z ceramiczną rurką. Tak, kolejne dwie, które były, bo tak było, pierwszą kupiłem standarda, później shortiego, później kupiłem dłuższe nawijarki. To są nawijarki do robienia dużych much, gdzie mamy duże haczyki, długie haczyki z długim trzonkiem, typu duże morskie muchy, szczupakowe. To są nawijarki, które często używam, tak? W szczególności do szczupakowych, gdzie robię haczyki 5.0 i czasami większe. Fajnie się pracuje, rurka jest tu dłuższa, czyli bez problemu sobie wjeżdżamy na długi haczyk, tak? Jeśli haczyk jest z długim trzonkiem, do much jakichś takich większych, świetne rozwiązanie. A ostatnim modelem z Rajta było Half Hitch. Tu jest rurka do półwęzłów, ona ma taki stożek, czy w szczególności jak robimy na przykład muchy pstrągowe, mudlery, gdzie główka robimy z sarny jelenia, tak? Przy oczku czasami jest problem zrobić węzeł, tak? Z finishera i często się używa różnych przyrządów do półwęzłów tak zwanych. Tutaj to mamy na rurce, więc nie musimy dodatkowego przyrządu mieć. Mamy coś takiego i super. Rurka jest w pełni metalowa, czyli na przykład do nitek akurat GSP
tak super fajnie się za bardzo nie nadaje. Do nitek GSP polecane są ceramiki. I można powiedzieć tak, Wrighta mamy omówionego, tak? Bardzo często używam, mam jakiś sentyment, a po drugie hamulec, to co w tej marce jest dobrego, działa porządnie, tak? Teraz bierzemy duńskiego z HN-a. Ciężko to powiedzieć. Pewnie i tak źle to powiedziałem, tak? Jedna z moich ostatnich nawijarek, chyba ją mam około roku. Często używam, dobrze się tu nawet trzyma, mimo że tu nie ma jakiegoś gładkiego wyprofilowania, to fajnie tutaj kciuk w tym miejscu siedzi. Rurka ceramiczna, czyli do wszystkich nitek, tak? Jest lekko dłuższa, fajna pod właśnie streamery. Często używam ją do streamerów i do krewetek na przykład, tak? Sezon na krewetki swoją drogą jest właśnie teraz. O, przepraszam. I tak, fajnie leży. Regulacja tym pokrętem naprawdę jest płynna. Gwint na tym tutaj, na tej śrubie jest dosyć gęsty. Także nie jest to jakiś standardowy, szeroki gwint. Więc szybko można nawet odkręcić nitkę, zmienić wbrew pozorom. Ja mam chyba z pierwszej serii tą nawijarkę. Teraz tej drugiej serii troszeczkę tutaj poprawili jakiś element. Już nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło, ale w tym najnowszym modelu jest coś tam delikatnie poprawionego. Fajny model. I teraz tak, nie wiem czy widzieliście, to są nawijarki akurat japońskie, czyli Tiemco. Lubię tą firmę, robią jakość, tak? Ale te modele może im do końca nie wyszły, tak? Zrobili całkowicie coś innego w porównaniu do tych tutaj, gdzie mamy pokrętło jakieś. Tutaj jest gwint, tu mamy gwint przez środek, przez szpulkę. Tutaj jest wymiana szpulki, jest szybsza, dużo szybsza, to jest plus tej nawijarki. Natomiast regulacja tutaj tego trzonka całego, że trafi nam się szpulka innej marki założymy, która będzie na przykład o 1-2 mm szersza, węższa. No i robi się czasami problem, bo wyregulowanie tego wbrew pozorom, są filmiki dostępne, to nie jest takie super łatwe, proste. Tu jest dodatkowe pokrętło od góry z tej drugiej strony, że tak powiem, gdzie możemy regulować ten dodatkowy opór. Tam jest w środku magnes. Technologicznie top jakość, ale według mnie jakoś mi te nawijarki, powiem szczerze, nie siedzą, tak? Nie są dla mnie jakieś, które bardzo często używam, mimo że mam sentyment do tej marki. No co więcej powiem, tak? Dostępne są w 2 wersjach, też oczywiście ceramika, pełna ceramika, standardowa rurka, cienka rurka, kto co lubi. Wielkość taka odpowiednia do mojej dłoni akurat. Z tą regulacją hamulca, powiem szczerze, chyba trochę przekombinowali, ale to jest moja tylko opinia, tak? I tak, teraz weźmiemy jakieś Stonfo, tak? Mamy Stonfo, które pewnie znacie już od dłuższego czasu. To jest ten model, zapomniałem jak on dokładnie się nazywa. Jest najnowsze Stonfo, fajne, ciężkie. I to jest tak, jest ergonomiczny tutaj uchwyt, dobrze siedzi, palec tutaj, kciuk można oprzeć. To jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, końcówka jest ze stali polerowanej bodajże, tak. Ale zdarzyło mi się, bo miałem chyba 2 czy 3 modele nawet, czy gdzieś tam może tam mam w warsztacie, że jakąś tam nitkę mi rwało. Można sobie to przepolerować, pasta polerska, jakieś tam wykałaczka czy coś, wiertareczka czy coś. Idzie to w każdym razie poprawić. I tak też zrobiłem. Do nitek GSP za bardzo się nie nadaje. Regulacja tutaj bardzo taka, bym powiedział, prosta. Gwint jest chyba taki bardziej szerszy, ale zdarzyło mi też się kilka razy, że po prostu gdzieś te pokrętło mi się delikatnie ruszyło. Nie jest one schowane tak jak na przykład w Wrightie, gdzie one jest tak jakby we wgłębieniu, więc to pokrętło nie jest tutaj chronione przez jakimś delikatnym poruszeniem, czyli zmieniamy naprężenie na nici. Akurat tutaj mam tego omówionego, ten najnowszy. Fajny, trochę dłuższy, ale rurka tak samo, czyli to jest, można powiedzieć, jakaś tam lepsza wersja tego modelu, co wcześniej omówiliśmy.
tutaj są takie pokrętła. I powiem szczerze, jak to tak trzymam w ręce, to cały czas jakby czuję. Na wszystkich innych nawiarkach tego nie mam, tak? Także może to jest moje jakieś uczucie, taki jakiś delikatny, nie wiem, dyskomfort, ciężko mi powiedzieć. W mojej dłoni to nie leży i ona mi po prostu nie pasuje. Najczęściej leży gdzieś z boku, tak? Tak też bywa, no. I tak, tu już omówiliśmy parę marek. Mamy amerykańskiego, to jest amerykański Loon. Jest bez nitki, bo to jest, że tak powiem, z mojego sklepu, więc wersja nieużywana. Tylko tak wyciągnąłem z opakowania, żeby wam pokazać. Wielkość fajna, tutaj ergonomia, fajnie siedzi kciuk. Metalowa rurka, troszkę większa, bym powiedział, taka słonowodna, jak dla mnie, czy jakieś streamery większe, szczupakowe też by tą nawiarką, że tak powiem, szło fajnie zrobić. Zresztą porównamy, to jest nawet od tego Cermaga z Wrighta troszeczkę dłuższa, od tego metalowego chyba praktycznie identyczne, więc to jest raczej nawijarka do większych much. Jak działa hamulec? Nie wiem, tak mówię, nie używałem. To jest 11 listy nawijarka, której nie ma w prywatnej kolekcji, że tak powiem, tak? Na koniec mamy nawijarkę Stonfo z przesuwnym takim pierścieniem. Ten pierścień jest plastikowy i też mi się zdarzyło, że on mi się gdzieś tam delikatnie przesunął, więc prostsza wersja, używam raczej do jakiejś tam, tu mam akurat taką grubszą nić, kiedy potrzebuję wyprofilować gdzieś tam tułów czegoś, na przykład krewetki, tak? Więc używam głównie do jakichś takich może mało precyzyjnych rzeczy, nawet piszczy. Jeden z takich chyba starszych modeli, który u mnie gdzieś tam zawitał. Na koniec mam, że tak powiem, szwajcarskiego Petitiena, który jest, że tak powiem, dla wielu kosmiczną nawiarką. Ma takie rozwiązanie, przecięta rurka. Rurka tu na końcu ma taki drucik, ale o tym nie mówimy. Regulacja, tu jest taki metalowa opaska i działa nawet to fajnie. W miarę się ten pierścień, że tak powiem, nie przesuwa. Lubię tą nawiarkę ze względu na długość tej rurki. Często ją używam, w szczególności właśnie do umów malarskich. Nie wiem, może takie przyzwyczajenie. Zresztą widzicie, tu jest akurat moja ulubiona nitka, kolor nici pod krewetki. Fajna jakość wykonania, top. Jak ktoś się przyglądnie, z jaką precyzją to jest zrobione, to jest Szwajcaria, tak? I to jest tak, coś sobie tu omówiliśmy, tak? Coś może wam się przyda, coś nie. Jakieś takie małe podsumowanie zrobimy. W których nawiarkach na przykład najlepiej według mnie działa ta regulacja, tak? I powiedziałbym tak, zrobimy Szamana i zrobimy według mnie Wrighta. Wrighta oczywiście mówimy też o innych modelach, ale wziąłem tego standarda. Często używam. Także tutaj do takiego standardowego używania ten standard, ten Szaman tak samo, takie w miarę uniwersalne nawijarki, także do wszystkiego. Jeśli szczupaki, to powiem tak, duże muchy i szczupaki to Wrighty. Tą chyba nawet częściej używam, to ja mam naprawdę ekstremalne jakieś duże haczyki. Tym bardziej, że tutaj jak widzicie mam nitkę GSP założoną bodajże 100. Ten jest tak samo wielkościowo Loon, ale nie testowałem, więc nic więcej nie powiem. Nie chcę was, że tak powiem, coś tam oszukiwać, zgadywać. Czyli tak, mamy nawijarki takie uniwersalne. Do na malutkich much, to wiadomo, na samym początku powiedziałem Wright, Shorty jest super. No i tyle. Myślę, że troszkę poopowiadałem. Czy coś wam się z tego przyda? Nie wiem, ale jak macie pytania, śmiało zadawajcie. Ja jestem do dyspozycji, coś powiem wam. Na oku też mam jakąś tam inną nawijarkę, gdzieś tam zobaczyłem, ale to pewnie w mojej kolekcji zawita w przyszłym roku. Cóż, ktoś zbiera inne rzeczy, ja zbieram czasami nawijarki, to są tylko te z regulacją, inne też jeszcze jakieś tam mam, więc o nawijarki możecie mnie śmiało pytać, coś wam zawsze doradzę.
No i tyle w tym filmiku. Myślę, że mam wszystko, także zapraszam. Trzymajcie się, cześć.